Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj witam się z Wami z Rudy Śląskiej, a za moimi plecami znajduje się montownia kół Evanlite. Przyjechaliśmy z kamerą zobaczyć, jak powstają ich modele. Zapraszam. Poznajcie Marcela. Marcel to brand manager Evanlite'a. Witam serdecznie, bardzo mi miło gościć w naszych progach. Już trochę tych kompletów kół Evanlite'a przetestowaliście, także teraz myślę crème de la crème, można powiedzieć, czyli pokażemy, jak koła powstają. No właśnie, no po to przyjechaliśmy, bardzo mnie to interesuje. Już na wejście robi się ciekawie, bo tu jakieś pamiątki, puchary, Tak. jakieś ciekawe prototypy z tego, co dobrze widzę, bo są to rzeczy, których jeszcze nie widziałem w kolekcji No oficjalnie. jeszcze nie, ale testujemy, rozwijamy cały czas. To od czego zaczynamy? Zaczynamy od kawy. O, no i to Albo rozumiem. od wody. No, to rozumiem. Marcel, dzisiaj marki Evanlite chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Jeździmy na tych kołach, zresztą sporo się ich widuje, czy na szosie, czy na szutrach, czy na wyścigach MTB, na których też mam okazję regularnie bywać. Natomiast mnie bardzo interesuje, jak to wszystko się zaczęło. Znaczy powiem Ci tak, już w Bikeworldzie widać nas od paru lat na filmach, że testujecie nasze koła, ale sama marka pojawiła się po raz pierwszy w roku 2017 na targach w Kielcach, zaprezentowaliśmy koła i potem w kolejnych latach kontynuowaliśmy początek tej sprzedaży, rozwoju marki, więc sama marka już jest dzisiaj 9. rok na rynku, czyli już mamy prawie 10-lecie, będzie w przyszłym roku, aczkolwiek co trzeba zaznaczyć, marka Evanlite należy do firmy Lemon Bike, która już na rynku jest blisko 30 lat i można tak powiedzieć, że patrząc historycznie, jest to taka kontynuacja jakby firmy Lemon Bike, która się od kilku dekad specjalizuje właśnie w budowie kół, gdzie zaczęło się od dystrybucji dużej wtedy marki Stan Snowtubes, czyli ZTR. To były kultowe. Tak jak się kiedyś ścigałeś, to wiesz, właśnie Lemon Bike jest nadal dystrybutorem w Polsce tej marki kultowych obręczy. Budowało się koła, potem była też dystrybucja innej marki kół karbonowych. I tak patrząc, jak to się wszystko układało, w pewnym momencie wykluła się właśnie taki pomysł, by stworzyć własną markę, mieć dostęp, mieć nadzór nad rozwojem całości i tak kontynuujemy już 9 lat, już to trwa. Staramy się rozwijać, robić nowe rzeczy, także myślę, idzie to w dobrym kierunku, co też jesteś w stanie, myślę, chyba zauważyć, jeżeli chodzi o produkty, modele, które testujesz, coraz to nowsze. No ja ten rozwój widzę, że jesteście bardzo na czasie też z tym, co się dzieje na świecie, z technologią, z nowymi pomysłami w zakresie czy wymiarów obręczy, czy jakichś tematów aerodynamicznych, czy jakichś rozwiązań w obrębie no chociażby innowacyjnych szprych. No to wszystko, co się pojawia na świecie nowego, no to widzę, że Wy bardzo dynamicznie jesteście w stanie swoją kolekcję wprowadzić. Chociaż dla mnie takim chyba najbardziej unikalnym tematem u Was jest jednak to, że macie możliwość skonfigurowania sobie kół, bo przecież klient u Was, jak zamawia koła, to chyba to jest obowiązek. Nie możesz kupić kół z półki, tylko musisz zawsze dokonać konfiguracji. Znaczy dokładnie tak to było od początku, że zaczyna się wszystko od naszej jakby strony, gdzie jest konfigurator i nie narzucamy też wyboru, jak te koła mogą wyglądać, tylko dajemy dostęp do pewnych części, które mamy sprawdzone, jeżeli chodzi o piasty, szprychy, żeby klient mógł sobie dopasować, jeżeli chodzi o budżet, o przeznaczenie dokładnie, jak ten komplet ma wyglądać. Może też dobrać opony. Generalnie ten konfigurator jest obecnie bardzo rozbudowany, jest to też ważna część marki, żeby dawać możliwość takiej indywidualizacji kół, co też myślę dzisiaj przedstawimy, jak to wygląda. I przede wszystkim od A do Z pokażemy, jak powstają koła w Evanlite. To co? Lecimy na montownię? Zapraszam. Ale tutaj jeszcze się możemy zatrzymać. Mamy trochę nowości. Na przykład tutaj testujemy nowe rozwiązanie też w Sapima. Już była premiera tego rok temu. To jest szprycha wykonana, no można powiedzieć, z nowego materiału. Jeżeli chodzi o szprychy, widzisz, że ona jest zupełnie inna. To jest polimer. Czyli tak można powiedzieć, jest to szprycha z plastiku, ale która ma przenosić zdecydowanie inaczej obciążenia, co będzie bardzo fajne, jeżeli chodzi o kolarstwo górskie, gdzie to tłumienie nierówności jest istotne, ale to jest na razie wszystko w fazie prototypów i testowania przez nas. Mamy tutaj też A tylko się jeszcze wtrącę, czyli to Tak. jest coś takiego na zasadzie sznurka. dokładnie tak, tylko rozwiązuje też kilka
problemów, które były ze sznurkami. Jest to tutaj już rozwiązane przez Sapima w inny sposób. Jak mówię, jest to w fazie testów. Jakieś rekomendacje jeszcze dać nie można, ale mamy też takie nowości. I z nowości są tutaj też karbonowe szprychy, które już są w sprzedaży. To jest Sapim CX Carbon i to są akurat koła prototypowe Delta 50. One do oferty trafiły w innym designie, ale to jest jeden z pierwszych prototypowych właśnie kół z tego modelu, które były. Właśnie akurat mój prywatny rower, gdzie to testowałem. Ale myślę, że też szprychy karbonowe to będzie przyszłość, jeżeli chodzi o takie wyczynowe, wyścigowe koła. Fajnie. Ja od siebie tylko dodam, słuchajcie, że Marcel ma za sobą karierę zawodnika, zresztą w tej firmie więcej osób ścigało się, bądź nadal aktywnie, mocno jeździ na rowerze i to myślę, że jest wasza mocna zaleta, że jednak wy na tych kołach jeździcie, wy wiecie, czego kolarze potrzebują. No dla mnie to jest akurat ważne, że tymi produktami nie stoi inżynier w garniturze pod krawatem, tylko rzeczywiście prawdziwi rajderzy. Znaczy no myślę, że tak, bo jak zaczynaliśmy z Evan Lightem, no to zostało to stworzone też przez osoby, które się ścigały na tym rowerze i to dosyć długo, dosyć mocno, też przez Michała, którego znasz, ścigaliście się razem. No także na tym nam zależy, że też testujemy sami, też widzimy, co jak się zachowuje, że nie jest to tylko kalkulacja w Excelu, tylko to są takie prawdziwe też te walory jezdne tych kół. To co, produkcja. Zapraszam. Co prawda zakaz fotografowania, ale właśnie. dzisiaj Okej. Nie patrzcie. robimy wyjątek. Że to tak wygląda tutaj serce marki, można powiedzieć. I też myślę, co fajnie byłoby pokazać, skonfigurujemy koła i zbudujemy te koła od A do Z, tak jak to właśnie wygląda z perspektywy właśnie konfiguracji kół i ich montażu i następnie wysyłki. Myślę, że to będzie fajny pomysł, tak to zrobić. To jaki budujemy zestaw? Ja myślę, zestaw do gravela zbudujemy. O, idealnie. Pokażę Ci pokrótce, szybko, jak działa nasz nowy konfigurator, bo jest to nowe rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy w zeszłym sezonie. Dosyć długo, ale myślę, jest to fajnie doprecyzowane i tak, wybieramy model, możemy sobie, jeżeli jest to dostępne, zmienić kolor logo. Zróbmy w wersji z czarnym logotypem, klasycznie. Tutaj jest też zaznaczona czas realizacji, kiedy to takie koła zmontujemy i wyślemy. I to jest realny termin właśnie? Dokładnie tak, bo to jest codziennie na bieżąco aktualizowane zgodnie z harmonogramem prac naszej montowni. Teraz to są 2 dni robocze przed sezonem. I co jest istotne, nie można dokonać złego wyboru, więc tutaj nie ma co się przejmować, że coś się źle wybierze, bo tak jest konfigurator ustawiony, że możemy dokonać tylko wybór, który do siebie pasuje, jeżeli chodzi o piasty, szprychy. Są też tutaj napisane poradniki, co kto może, jak się zastanawia nad danym modelem. To zbuduj mi koła na 350. Ja Czyli lubię tak, te robimy piasty. piasty, klasyka DT Sprawdzone. 350, które mamy dwie wersje, białe lub czarne. Czarne są tylko jako z logiem Evan Light, to są specjalnie przez DT robione, ale zrobimy Ci klasyka białe, myślę sprawdzone szprychy Sapim D-Light. Dbamy o budżet też. Dbamy o budżet, ale jak mówię, podzespoły są dobre. Ale zaproponowałbym, by pokazać możliwości konfiguratora, że zrobimy też z montażem opon. Okej. Ja myślę, że tubeless jak najbardziej. Oczywiście. I tutaj jakieś takie troszeczkę szersze oponki wrzucimy. 40. Myślę, Tufo Tundero 40. To będzie to. Dobrze, będzie szybki, uniwersalny zestaw. Będzie tak. szybko i na szosie, i po szutrach. Zamawiamy. Jakiś rabacik, proszę pana? Coś? Rabacik. Będzie rabacik na hasło Bike World do wpisania w koszyku. 400 zł rabatu w tym sezonie. W ramach dobrej współpracy z Bike Worldem. Warto zapamiętać kod rabatowy będzie BikeWorld, rabacik. wpisywany po konfiguracji 400 upustu. To co? Wynegocjowałeś. Właśnie, wynegocjowałem. No, dla widzów. To teraz proszę mi zbudować koła. Idziemy. Dobra, Mikołaj, lecimy z tematem. Mam tutaj Twoje zamówienie. Zaczynamy od kompletowania komponentów. Obręcze Road Off z czarnym logotypem. Proszę bardzo. Skompletujesz sobie zamówienie, podzespoły. I jak już przy obręczach jesteśmy,
Jest to istotny aspekt obręczy wykonane z włókna węglowego, przy których bierzemy udział przy produkcji, przy kontroli tej jakości, bo to jest istotne. Obecnie produkcja całego rynku rowerowego odbywa się w Azji i co istotne jest mieć sprawdzonych dostawców, przetestowaną jakość, na czym nam zależy i też branie udziału w procesie produkcji i projektowania przede wszystkim modeli, na którym sprawujemy pieczę. Jest to dla nas istotne. Ale widzę, że Ci się podobają. Model, który już testowałeś chyba. No tak, i są sprawdzone przeze mnie dokładnie, sprawdzone. także ja te koła już znam. Ale muszę Ci też powiedzieć, że powoli kierunek rozwoju idzie w tym kontekście, by mieć większy dozór nad produkcją i brać jeszcze większy udział w tym. I powoli też rozmawiamy, współpracujemy z pewnymi firmami w Europie, żeby rozpocząć produkcję. Jest to temat trudny, skomplikowany, bo też technologia w Azji jest na wysokim poziomie, ale myślę, że mamy już na tyle wiedzy, rozwoju, że jesteśmy to w stanie powoli przenosić do Europy. Jeżeli by się to udało, super, bylibyśmy jednymi z pierwszych tak naprawdę, byłoby to coś nowego, więc zobaczymy, jak temat się rozwinie. Jest to, myślę, temat rozwojowy. No, to czekamy z Więc, niecierpliwością. aczkolwiek mówię, że obecnie technologia obręczy karbonowych w ostatnich latach poszła bardzo do przodu. Te rzeczy, jakie się robi, są coraz lżejsze, coraz bardziej wytrzymałe, ale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Tymczasem wracamy na ziemię i idziemy po moje piasty w takim razie. Dokładnie tak. Piasty wybrałeś. No, 350. Największa klasyka rynku, Tak, czyli 350. piasty DT Swiss 350. Sprawdzone patenty, czyli co? Ratchet. Raczecik, jaki tam jest fabrycznie? Fabrycznie jest 36 teraz już, bo to jest Poproszę. nowa wersja piasty. Proszę, jest wszystko. Jeszcze dam Ci przód. Myślę, najbardziej kultowa piasta na rynku. Proszę Lecimy bardzo. dalej. Idziemy dalej. Idziemy po szprychy, po nyple i zaplatamy koła. Tu mam już szprychy pod ten model przygotowane. Delejcik jest. Teraz co? I Martyna Przekazujemy. zaczyna zaplatanie kół. Proszę bardzo, przekazuję w dobre ręce. Idziemy teraz do kolejnego etapu, gdzie koło jest już zaplecione i zaraz wstępnie będą naprężane szprychy. Przód mamy u góry zapleciony, tutaj mamy tył i coś z tego zaczyna się tworzyć. To jest teraz centrowane, ale też mówiliśmy odnośnie koloru logotypów i niektóre modele kół mają taką możliwość zmiany logotypu. Nie jest to w każdym, To ponieważ jest moje marzenie, bo ja to jest- mam kolorowy rower i takie Tak. chciałem mieć właśnie napisy kolorowe. na przykład model Road Off ma 3 kolory, to jest w kolorze czarnym, w kolorze biało-czarnym i też w takim rainbow mieniącym się, ale też nie robimy nie wiadomo jakiej dużej kustomizacji, ponieważ każdy ten logotyp jest pod lakierem. Okej. Bo chcemy, żeby on był bardziej trwały i to nie jest zwykła naklejka, tylko to musi być na etapie produkcji naklejone, jest logo, jest potem lakierowane, była lepsza trwałość tego, więc Rozumiem. nie ma takiej kustomizacji, że dajemy naklejkę w każdym kolorze, tylko też chcemy, by to było bardziej trwałe. Rozumiem. Czyli w obrębie 3 po prostu wzorów. Zależy też od modelu, bo na przykład mamy też model taki flagowy Delta 50 czy New Champion, tam logo jest grawerowane w lakierze. Jest tam na przykład jedna wersja kolorystyczna, ale jakby wyróżniająca się dla tego flagowego modelu. Zresztą New Championy były u Ciebie na Tak, teście. tak. Jeździłem, pamiętam. Ale też nie jesteśmy w stanie zrobić nie wiadomo jakiej kustomizacji, ponieważ musi to pasować do rowerów, jakie są na rynku, a jak będziesz miał czerwone koło, a niebieską ramę, nie zawsze to pasuje. Jasne. Także staramy się to dobierać, by to było uniwersalne i też ładne, estetyczne. Przejdźmy do moich kół, bo tu widzę, że jest bardzo precyzyjna robota. Z jaką to jest dokładnością tutaj wszystko robione? Na naszej centrownicy możemy to zrobić z dokładnością do 1/10 mm. 1/10 mm. Myślę, są to standardy trochę dużo lepsze, aniżeli robi się to przy takiej dużej przemysłowej produkcji, gdzie norma gdzie tolerancja błędu jest do 2-3 mm. Okej. My mówimy tu przy naszych kołach o liczbie 1/10 mm, także Czyli tak jest to naprawdę znacząca różnica. można powiedzieć, że tutaj waszą zaletą jest nie tylko to, że to jest wszystko szybko, od momentu zamówienia do wydania do klienta, bo tam mówiliśmy, że teraz jest 1-2 dni, Tak. ale też i kustomizacja oczywiście, ale też ta precyzja zaplotu to jest wasza mocna strona w takim razie. Znaczy, nie jest to produkcja na tyle masowa, by robiły to maszyny.
i masz wtedy jeden złoty wzorzec teoretycznie, według którego powinno się wykonywać, ale też ma to swoje wady, a u nas na przykład jest to produkcja cały czas, można powiedzieć, customowa, bo to jest po parę lub kilkanaście kół dziennie i ma się dostęp do każdego z tych etapów produkcji i można wszystko, myślę, wychwycić i też tutaj jest to robota na tyle precyzyjna, że 1/10 mm to tak naprawdę to jest nierówność obręczy, powierzchni, więc jakby precyzja tego centrowania, dobrania tego naciągu w każdym kole będzie inna, tak naprawdę. Bo to każdy podzespół jest inny, tak? Rozumiem. Każda partia dostawy jest inna i możemy to tutaj Na bieżąco zobaczyć, wychwytywać po wychwycić prostu, i uzyskać taki naciąg. Okej, to co, koło chyba jest powoli gotowe. Będzie opaska. O, jeszcze musimy je rozprężyć. Proszę To jeszcze państwa. nie tak szybko. Nie tak Panie szybko. kolego. Ono jest rozprężane, czyli jest generowanie dodatkowego naprężenia i to ma na celu uzyskanie jak najbardziej stabilnego naciągu tych szprych w trakcie eksploatacji. Czyli ono jest teraz poddawane zmęczeniu, gdzie naciąg pod wpływem teraz działającej siły na piastę, na szprychy zostanie, można tak kolokwialnie oczywiście mówiąc, nie wkraczając w szczegóły, zostanie rozregulowany w jakimś tam stopniu, on troszeczkę spadnie, ale dzięki temu można go raz jeszcze lepiej ustabilizować na centrownicy i dobrać docelowe naprężenie lub powtórzyć ten proces kilkukrotnie, by to naprężenie było jak najbardziej stabilne po włożeniu tych kół do roweru i eksploatacji. To co? To chyba już będzie teraz finał. No mam nadzieję, że nie wieje nudą i Ci się u nas tutaj podoba, jak to wygląda. Nie no, podoba mi się, ale chcę koło już dostać. Też już dostać koło, ale zależy nam, by to było dopracowane i to już zostało rozprężone i teraz tutaj będzie teraz dobierany ten właściwy naciąg już po rozprężeniu. Zresztą możemy zaraz pokazać, na ile to koło zostało wycentrowane, z jaką dokładnością. Okej. I ten naciąg jest stabilny i jest przede wszystkim dokładny, jeżeli chodzi o centryczność. Rozumiem, czyli finalne dopieszczenie koła, żeby Możemy było... tutaj zresztą zobaczyć na zegarze, jak to tutaj wygląda. Tu mamy jedna kreska, to tutaj jest 1/10 mm, jak zakręcimy. No i dalej lecimy z pełną konfiguracją kół, czyli wersja, wybrałeś oponki z montażem tubeless. Marcin teraz będzie naklejał taśmę, uszczelniał oponki gravelowe 40. Chcesz odpakować? Ja odpakowuję, no. Odpakowujesz. Marcin nakleja. Przyspieszam proces produkcji. Dobrze. Taśma widzę. Stansa, klasyk. Klasyka, najlepsza stansa. Ile facto- dajecie warstw na takie koło? To na gravelowe jedno. A, jedna warstwa na gravelowe. Tak, bo tam ciśnień nie ma, A do szosy podwójnie? to podwójnie też. Okej. No to jest ciekawostka. Ja zawsze kleję tak samo, niezależnie od dyscypliny, a człowiek się zawsze czegoś nowego dowie i to jest piękne. To ja widzę, że to u Was dosyć oryginalnie wygląda, bo najczęściej jak się kupuje czy rowery, czy koła u innych producentów, które są tubeless, no to dostajesz osobno jakby koło z założoną oponą, ale jeszcze nie zalane. U Was to wszystko jest, widzę, już przygotowane, także klient wyciąga z paczki i jest jakby gotowe do jazdy. Znaczy dokładnie tak, bo jeżeli się w konfiguratorze wybierze uszczelnianie, to my to robimy bezpośrednio przed wysyłką, czyli to jest jeden dzień przed wysyłką. Jest to potem sprawdzenie z tego uszczelnienia i bezpośrednio wysyłka do klienta uszczelnionych opon. Także nie dajemy do samodzielnego, ponieważ też płyn może dosyć długo, kilka miesięcy stać i uszczelnia tą oponę. Także Tak. takie rozwiązanie stosujemy. No i też spokojnie jest to, że przez to, że to nie leży na magazynie tylko te 2-3 dni przed wysyłką, Bezpośrednio, to zgadza się. tam nie ma szans po prostu wyschnąć na Czyli dole. już ma to, można powiedzieć, jakby koła są na gotowo przygotowane. Do gravela 80-90 ml płynu Stansa wlewamy, do szosy trochę mniej, do MTB trochę więcej, to jest wszystko na stronie opisane. I mleko stosujemy zawsze Stansa. Chyba pierwsze pionierskie mleko, jakie było na rynku tubeless. No ja nie wiem, czy to już nie jest Original. chyba ponad 20 lat z tego, co kojarzę. ta No, marka. w zeszłym roku było 20 albo 25-lecie płynu było. Legenda. Legenda. Ciekawostka taka właśnie, ile opona Tufo 40 przyjmuje na obręczy 25 wewnątrz. 40 mm, trzyma w miarę rozmiar, 40,2 wychodzi, także akceptowalne. Udajemy się jeszcze na chwilę na naszą pakownię, gdzie koła są pakowane i też warto pokazać, że karton jest solidny, bo dużo osób się zastanawia, jak koła się pakuje do takiej wysyłki kurierem.
Ale jest to solidnie zrobione, jest specjalnie zaprojektowany karton na komplet kół i on jest wielokrotnego użytku, bo też warto zaznaczyć, że oferujemy w razie czego serwis kół posezonowy, gdzie jest też platforma serwisowa dedykowana zrobiona i też przede wszystkim jest dwuletni program ochronny na koła, który świadczymy, Evan Light Protector, gdzie jeżeli w ciągu 2 lat od zakupu się te koła uszkodzi z własnej winy, nazwijmy to na przykład jakaś kraksa na zawodach, to wysyła się je do nas na naprawę i my się tym zajmujemy bezkosztowo dla klienta. Oczywiście nie dotyczy to jakichś takich rzeczy jak na przykład zarysowanie lakieru. Chodzi o takie uszkodzenia mechaniczne, które sprawiają, że technicznie te koła są uszkodzone. To się tym zajmujemy i w okresie 2 lat jest to bezpłatne, a potem jest po tym okresie dwuletnim minus 40% na naprawę. Czyli powiedzmy hipotetycznie jadę w teren, uszkadzam koło, nie wiem, pękła mi obręcz, no bo jest to realne, kiedy przydzwonię z pełnym impetem i wtedy takie koło podlega naprawie u Was? Dokładnie tak, no bo to jest też inwestycja i my też się z tym liczymy, że chcemy, by klient miał w miarę spokojną głowę i świadczymy taki program, on został wprowadzony w roku 2020, to już jest 6. sezon tego programu, że wprowadziliśmy to na rynek polski. Też już to było w kilku markach na świecie, ale teraz na rynku polskim to wprowadziliśmy jako pierwsi i tak się to rozwija, jeżeli chodzi o tą gwarancję. No to brzmi zachęcająco. Wiesz co, jesteśmy pewni tego, co robimy, chcemy świadczyć wysoką jakość wykonania tych kół, ale też liczymy się z tym, że ktoś może je uszkodzić, no taki jest sport, ale bierzemy to wtedy na siebie, jest to też dla każdego kompletu kół z oficjalnej kolekcji, jest to taka wartość dodana do marki Evan Light. Mikołaj, miło, że nas odwiedziłeś, wreszcie się udało tutaj wpaść do Evan Lighta, twoje koła są właśnie pakowane, jeszcze chwilę musisz poczekać, zaraz będą gotowe. I mogę lecieć. Możesz lepiej. No dobra, no to korzystając z tego, że mamy chwilę czasu, to może jeszcze Cię zapytam na koniec o plany na przyszłość, bo jak patrzę na Waszą kolekcję, to właściwie co roku tam się pojawiają nowe modele kół, no to czym wkrótce Evan Light nas zaskoczy? Wiesz co, w tym roku wprowadziliśmy 2 nowe modele, Delta 50 i Dirt On, model gravelowy i szosowy. I też tutaj, co ciekawe, co pokazywaliśmy na początku, są tam szprychy karbonowe w Delta. Jest to taka właśnie nowość na rynku, ale też trzeba trzymać te trendy i rozwój. Ale to, na czym by mi zależało, to jest przede wszystkim, żeby Evan Light stał się marką globalną. Bo już jesteśmy blisko 10 lat na rynku. Dobrze by się było rozwijać też, otworzyć bardziej na rynki międzynarodowe, bo w Polsce kół zrobiliśmy naprawdę już w tysiącach. I chciałbym też jako tak ambitnie właśnie, żeby Evan Light był taką marką bardziej nie tyle co tylko polską, ale bardziej też na te rynki europejskie wejść. Też chcielibyśmy się na tym skupić w przyszłych latach. Okay. Kolekcja, myślę, jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o parametry kół. To chcemy trzymać, żeby to była cały czas taka produkcja doprecyzowana, customowa, gdzie człowiek faktycznie te koła tworzy dla klienta. I chciałbym tą jakość tak bardziej, tą jakość Evan Lighta przedstawić dalej. W takim razie ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że tego Wam życzę, żeby to wszystkiego się udało zrealizować. Wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie oczywiście łapkę w górze, jeżeli tak było. No i koniecznie subskrybujcie nasz kanał po więcej tego typu materiałów. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dzięki za oglądanie. Mi się podobało. I subskrybujcie kanał Bike World. Na razie, trzymajcie się.